Jest i on, komputer ze śmietnika. W tym filmie sprawdzimy sobie, czy ten komputer działa, zajrzymy do środka oraz zainstalujemy system. W tym komputerze prawdopodobnie znajduje się procesor Intel Core i3, ale my sobie to sprawdzimy. A z portów na obudowie to mamy SATA, dwa porty USB 2.0 oraz jedno złącze do słuchawek, a drugie do mikrofonu, diodę, przyciski reset i power. Przechodzimy na drugi blok obudowy i omówimy sobie porty na płycie głównej. Płyta główna ma porty PS2, port VGA, 4 porty USB 2.0 oraz Ethernet, porty do mikrofonu słuchawek. Niestety brakuje zasilacza, na szczęście mam sporo zasilaczy. Teraz rozkręcimy obudowę. Widać kolejne braki, brakuje chłodzenia procesora, RAMu, wentylatorów oraz dysku. Na procesorze jest pasta, którą musimy wytrzeć alkoholem izopropylowym. I naklejka nie kłamała, faktycznie jest to Intel Core i3, a dokładnie Intel Core i3 2120. Jest to dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 3,3 GHz. Teraz czas na przedstawienie części, jakie wsadzę do tego blaszaka, aby komputer się uruchomił. Pierwszą częścią jest karta graficzna. Jest to GeForce GTX 760 o pamięci VRAM 3 GB we wydaniu Asusa. Drugą częścią jest chłodzenie procesora. Jest to zwykły cooler firmy Intel, który jest dołączany do procesorów. Skoro jesteśmy przy wentylatorach, to kolejną częścią jest wentylator do obudowy. Jest to wentylator ARGB 120 mm. ARGB niestety nie podłączymy, ponieważ nie ma portu na płycie głównej, który by to umożliwiał. Za magazyn danych posłuży nam taki dosyć ciekawy dysk SSD w konwerterze z NVMe na SATA o pojemności 256 GB. Wystarczy na system i parę gier. Ostatnimi częściami będą pamięci RAM w dwóch modułach po 4 GB o taktowaniu 1600 MHz. Jak widzicie, to są pamięci firmy Corsair, czyli będą pasować do naklejki z obudowy. Po uzupełnieniu braków i doprowadzenia obudowy do porządku, czas na uruchomienie. No to sprawdźmy, czy wybuchnie. Nie wybuchł, ale obraz się nie pojawia. Co jest? Działaj! No działaj, działaj! Komputer niestety cały czas się resetuje, co widać po wentylatorach. Sprawdzimy napięcie baterii BIOS z płyty głównej. Jak widzicie, bateria BIOS jest użyta, więc wymienimy na sprawną. Niestety wymiana baterii BIOS nic nie dała. Wymienimy procesor na inny. Wymiana procesora również nic nie dała. Wymienimy teraz pamięci RAM na inne. Dalej nic. Podsumowując, komputera niestety nie udało się ani uruchomić, ani naprawić. Prawdopodobnie uszkodzona płyta główna lub BIOS do zaprogramowania. Kolejnych prób napraw tego komputera już się nie podejmę. Szkoda, że tak wyszło, ale nie każdy sprzęt da się uratować. Myślę, że film się spodobał. Do usłyszenia w następnych filmach.